Dzień dobry, nazywam się Rafał Wiszniewski. W Orange Polska, w którym pracuję na co dzień, odpowiadam za usługę Next Generation SOC na rynku komercyjnym. W Orange Polska mamy dużo fajnych rozwiązań. Mamy dosyć szeroki zbiór usług i nie tylko cyberbezpieczeństwa, ale w ogóle ogólnie ICT, bo dzisiaj Orange Polska, operator telekomunikacyjny, to głównie dostawca ICT przede wszystkim. Wiesz, Marcin, to z tego, co ktoś kiedyś policzył, jest około 7 000 języków na naszym świecie, które służą różnym kulturom do komunikowania się. No i w ramach tych języków są też języki alternatywne, na szczęście, żebyśmy mogli się porozumieć, nie znając języka danej kultury. Na przykład matematyka jest dobrym tego przykładem, bo jak wezmę jedno jabłko i pojadę na drugi koniec świata i ktoś mi da jabłko, to będę miał 2 jabłka i to wszyscy rozumieją. To jest proste, zrozumiałe dla wszystkich. A jak język muzyki, ale zobacz, że najbardziej popularnym dzisiaj językiem alternatywnym jest internet. Internet, który wykorzystujemy nie tylko prywatnie, ale przede wszystkim służbowo, do rozmowy biznesowych, do rozmowy z urzędami. To jakby jest to dla nas naturalne narzędzie na co dzień, ale ono opiera się na protokołach sieciowych, których najczęściej ludzie nie rozumieją, chociaż wykorzystują ten język na co dzień genialnie, nie? W związku z tym, aby teraz rozmawiać o IT i rozmawiać o OT, trzeba przede wszystkim rozumieć to, co się dzieje w IT i to, co się dzieje w OT. A do tego nie potrzebujemy tylko technologii czy procedur, instrukcji technicznych, ale przede wszystkim potrzebujemy ludzi. Więc wyzwaniem dla Orange zawsze byli ludzie i tak jak zresztą w cyberbezpieczeństwie są oni dla nas w mojej firmie najważniejsi. W związku z tym radzimy sobie z tym zagadnieniem tak, że szukamy ekspertów na rynku, zatrudniamy ich, inwestujemy w ich wiedzę, wykorzystujemy ich obecne doświadczenie do tego właśnie, żeby świadczyć tego typu usługi. IT i OT nie jest jednakowym kluczem do zrozumienia. Jakby są to dwa zupełnie inne środowiska, które się rządzą swoimi prawami. Nie? Na przykład jak w IT główny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo danych, na bezpieczeństwo informacji, na bezpieczeństwo zasobów cyfrowych, tak w OT kluczem dla nas jest ciągłość działania i bezpieczeństwo fizyczne. No, jakby OT rządzi się swoimi protokołami, bardzo specyficznymi, zwłaszcza dla danego przemysłu, w którym funkcjonuje. W IT mamy podstawowe, znane nam już od wielu, wielu lat protokoły standardowe, na przykład TCP/IP. IT lubi zmiany, lubi aktualizacje, lubi nowości, lubi integrację. W OT nikt o tym do tej pory starał się nie myśleć, nie rozmawiać, bo OT nie lubi zmian, lubi konstans, lubi ciągłość działania. Każda zmiana może być ryzykiem przerwania jakiegoś procesu, przerwania produkcji, przerwania dostawy usługi kluczowej. W związku z tym, aby to dobrze zrozumieć, trzeba to rozumieć, więc trzeba mieć ludzi z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i inwestycja w ludzi wtedy pomaga nam, abyśmy holistycznie podeszli do cyberbezpieczeństwa, nie traktowali tylko SOC-a jako narzędzie tylko dla IT albo tylko dla OT, tylko to musi być narzędzie, które integruje odpowiednią technologię, integruje też ludzi ze świata IT i OT i po stronie klienta i po stronie Orange, do tego, żeby te usługi rzeczywiście świadczyć na odpowiednim poziomie. Bardzo prosto, po prostu trzeba rozmawiać. Są do tego pewne narzędzia pomocnicze, jak ankietowanie się, czyli ile masz komputerów, ile masz serwerów, co tak naprawdę masz i po stronie IT i OT, abyśmy mogli dobrze dobrać odpowiednie komponenty, technologię do tego, żeby ona rozumiała te specyficzne protokoły po stronie OT, te standardowe po stronie IT. Podejść, tak jak powiedziałem wcześniej, holistycznie do tego, żeby ta polityka bezpieczeństwa była spójna i dotyczyła i IT, i OT, integrowała te dwa środowiska, bo bardzo często OT nie może funkcjonować bez IT i IT nie może funkcjonować, i firma, w której u naszego klienta nie może funkcjonować bez IT, więc jakby nie możemy tego tutaj całkowicie rozdzielać. Znowu będę się powtarzał i znowu będę nudny, najważniejsi są ludzie. I w Orange Polska, i po stronie klienta do rozmowy i do układania tych usług, aby one były rzeczywiście adekwatne do potrzeb klienta. Na festiwal jest skupiskiem
niesamowitych specjalistów, przede wszystkim nie tylko z tego naszego rynku, którym na co dzień się obracamy, ale zewnętrznych ekspertów, którzy funkcjonują czy po stronie Ameryki, czy po stronie w ogóle Europy i z całego świata. I to jest takie świeże, bo właśnie dzisiaj, ale tak naprawdę różnorodne spojrzenie na to, jak wykonuje się cyberbezpieczeństwo w OT po lewej stronie, jak po prawej, i wtedy tak naprawdę przychodzi refleksja i jak to się ma do tego, co my na co dzień robimy. I to jest przede wszystkim słuchanie doświadczeń, i ludzi, którzy odpowiadają za tego typu usługi.